proszę Państwa, ostateczne wpisy. Dobra, papiery przygotowane do oddania w biurze. Teraz tak, moi... Ale numer! Tak dużo ich tutaj. Normalnie niebo w gębie. Mniam, mniam. Tutaj jeszcze jesteś. I tutaj. No gdzie ty jesteś? A tam jesteś. Dzisiaj piątek. Także akurat tutaj stoję, pauzę robię przy jeziorku. Także takie atrakcje czasami mi się zdarzają, że mogę sobie gdzieś w fajnym terenie postać. Także rozładowana i teraz na weekend akurat. No dobra, hejka, hejka, witam Was. Jak tam cały tydzień pracy minął u Was? Bo ja w ogóle tydzień jak każdy inny, trochę cięższej pracy, trochę mniej pracy, trochę więcej jeżdżenia, trochę mniej jeżdżenia, ale w każdym razie ja się zawsze cieszę, że przychodzi ten upragniony piątek i można wreszcie sobie w soboty, w niedzielę pospać trochę dłużej, można normalnie odpocząć, zrelaksować się, można się umówić w ogóle gdzieś tam z kimś tam, gdzieś tam sobie pojechać i w ogóle jakoś tak fajnie sobie czas spędzić. Także ja w ogóle zawsze na weekendy czekam. Jak większość z Was już się niektórzy orientujecie, że ja większość czasu spędzam na terenie Niemiec, pracując i jeżdżąc dla jednej spedycji niemieckiej. Także głównie 90% mojej pracy jest wykonywane tutaj na terenie Niemiec, czyli tak zwanego Staulandu, jak ja to mówię. Inaczej nie da się tego kraju nazwać. Chciałam taki wstęp zrobić właśnie odnośnie takich tych pauz, weekendów moich spędzanych gdzieś tam. Bo wiadomo, większość gdzieś w jakiś sposób stara się ten czas spędzać, w jaki sposób. U mnie to jest tak, że praktycznie ja sobie każdy weekend mogę jakoś w miarę zaplanować. Pracuję od poniedziałku do piątku, w soboty, niedzielę bardzo rzadko pracuję. Bardzo rzadko zdarza się, że coś muszę w któryś dzień coś robić. Jeśli nawet coś robię, no to nawet na tych filmikach, na kanale to jest po prostu mówione, czy nawet jest opis, że praca w sobotę, czy praca w niedzielę. Także właśnie tak to wygląda, że sobie weekend mogę zaplanować w jakiś sposób, że od poniedziałku do piątku ciągle w Staulandzie jestem, w Niemczech, w różnych regionach części Niemiec, także nie mam jakiegoś określonego regionu, że jestem ciągle w jednym i tym samym, jestem w różnych częściach. Co robię w weekend? Praktycznie wszystko, co jest możliwe i dozwolone. Czyli tak, począwszy od jakichś zakupów, gotowania, sprzątania, jeśli w ogóle mam co sprzątać, bo praktycznie auto to zawsze w piątek po przyjeździe na bazę jest sprzątane, albo w trakcie, jak pauzę kręcę. O, teraz jak mam pauzę, to powinnam sobie sprzątać, ale mi się nie chce, zresztą nie mam zbyt wiele. Natomiast tak, zakupy, między innymi pierwsze co to w sobotę to się robi zakupy na
No tak, na niedzielę, poniedziałek, wtorek mniej więcej, żeby coś było w tej lodówce. Sobota, rano, najważniejsze rano, bo do południa to trzeba zrobić zakupy, bo jak po godzinie 13 idę do sklepu, czy jadę do sklepu, to przeważnie nie ma już świeżych bułek, pieczywo jest wybrane, z warzywami już jest problem, czasami z kartoflami jest problem, że już są takie jakieś takie jakieś, nie wiem, nie za ładne. Także wszystko trzeba do godziny 12 robić zakupy, już zauważyłam, także staram się, żeby to w tych godzinach rannych czy przedpołudniowych robić zakupy. Później, moi drodzy, jest tak, że przygotowywuję się gdzieś tam w dane miejsce, gdzie mam plan w ogóle jechać, czyli cały sprzęt jakiś tam, ewentualnie z grupą znajomych się tutaj spotykamy. Wiadomo, że jeśli coś chcemy zorganizować sobie, no to przeważnie w takie dni, kiedy jesteśmy tutaj w Niemczech, przeważnie prawie całą grupą, bo to nie zawsze jest tak, że w 100%, dlatego że niektórzy jadą do domu, inni przyjeżdżają, także ciągle się tam osoby zmieniają. Także w miarę jakoś tak to wygląda, albo po prostu biorę rower, gdzieś jadę w teren, w plener, ewentualnie samochodem gdzieś tam podjeżdżam, albo rower pakuję do samochodu, do bagażnika, jadę gdzieś tam do jakiejś miejscowości odległej, na parking, wtedy wypakowuję rower i rowerem sobie gdzieś sobie tam jadę, no nie? Nieraz czasami są takie miejsca górzyste, że po prostu z rowerem to jest po prostu masakra w ogóle. Już parę razy mi się tak zdarzyło, że wzięłam rower, zapomniałam kłódki, nie miałam gdzie rowera zostawić, żeby go w ogóle zabezpieczyć, przywiązać, nie? I musiałam się z tym rowerem po prostu taszczyć nieraz na sam szczyt. Także tego nie zapomnę w ogóle. Gdzieś tam chyba w Bad Kreuznach było. Bad Kreuznach? Chyba tak mi się wydaje. No, także takie to w ogóle ciekawostki. Także nie jest to tylko, że ja pracuję od poniedziałku do piątku i praktycznie się na tym kończy, czy po prostu od poniedziałku do soboty, weekend gdzieś na parkingu spędzam i w ogóle jestem otoczona ogrodzeniem ze wszystkich stron, nie mam jak się ruszyć, czy coś tak jak wcześniej, jak jeździłam na międzynarodówce, że po prostu ogrodzenie, nieraz było tak, że nie można było nawet wyjść w ogóle poza teren parkingu. To była masakra w ogóle dla mnie. No, także teraz zupełnie inaczej, także mam trochę więcej tej swobody. Czyli tak, moje weekendowanie zobaczycie za chwilę na tych filmiku. Tak jak mówiłam, 80, na prawie 100% właśnie jestem na terenie Niemiec, tego Staulandowa, tak jak to nazywam, i praktycznie nie marnuję czasu, po prostu gdzieś się wybywa, byle dalej od samochodu. Nie mówię to, że jest mi źle czy coś tam, ale po prostu pracując od poniedziałku do piątku człowiek potrzebuje trochę więcej ruchu i przy okazji korzystam z tego, że po prostu zwiedzam, nie? No. Mam nadzieję, że Wy również w jakiś sposób korzystacie z wolnych chwil, że macie jakąś tam możliwość. Wiem, że niektórzy z kierowców zawodowych wożą ze sobą rower, mają na wyposażeniu gdzieś tam na naczepie z tyłu schowany rower, czy tam w paleciarze, i wtedy mogą się również gdzieś wybrać w pobliski teren, gdzieś na jakąś przejażdżkę, czy rowerem na zakupy niektórzy jadą, po prostu żeby szybciej i nie targać tych siatek w rękach. Przy okazji, jak mają możliwość i chęci, to przy okazji też i zwiedzają jakieś tam punkty ciekawe. Ja jak jeździłam na plandece, rower woziłam w paleciarze. Trzymałam w paleciarze. Później jak się przeniosłam na platformy, czyli na tak zwane otwarte naczepy, bo tak to mniej więcej też nazywają, otwarte naczepy,
Rower trzymam na naczepie, przywiązany pasami, kłódką oczywiście, bo jak się stało gdzieś na parkingu czy coś, to nigdy nic nie wiadomo, co by, no, można się obudzić, po prostu już tego roweru może nie być, nie? Bo to różnie w dzisiejszych czasach bywa. Natomiast właśnie wiem, że niektórzy kierowcy wożą ze sobą i korzystają też z tej możliwości poruszania się gdzieś, nie tylko przebywania na parkingu. Także zapraszam Was na mniej więcej takie w skrócie filmiki, kilka filmików z pobytu w różnych miejscowościach, miasteczkach, w których akurat miałam okazję być, zwiedzać. I jeśli mam możliwość, to nagrywam sobie jakieś krótkie filmiki pamiątkowe. Zdjęć to mam potąd w ogóle, także już czasami sobie przyrzekam, że już nie będę robiła zdjęć, albo będę tylko robiła parę fotek z danej miejscowości, ale po prostu się nie da. Także non stop, jeśli chodzi o zdjęcia, non stop je robię. Chyba już takie hobby mi chyba zostało, między innymi. Jakie to są miejscowości, nie będę teraz wymieniać, dlatego że te filmiki z różnych miejscowości będą w różnych kolejnościach układane. Dlatego pod każdym filmikiem z danego miejsca będzie po prostu napis, co to było za miasteczko, bądź miasto, czy jakaś tam wioska. Tak więc, moi drodzy, zapraszam na weekendowanie. Jabłuszka też są. No to co? Zaczynamy zwiedzanie Park Dzikich Zwierząt w Lengerysiu. Następnie kilkanaście kilometrów na północ w stronę Hamburga, miejscowość Wildeshausen. Parking dla samochodów ciężarowych przy autostradzie jedynce. Akurat wówczas miałam okazję rowerem dostać się do tego miasteczka. W dzień niedzielny organizowany był dzień familijny, czyli gry i zabawy na świeżym powietrzu dla dzieci. Przy okazji też zauważyłam, że również i dorośli mogli również skorzystać też przy okazji. A obok parku trochę centrum miasta. Natomiast Park Dzikich Zwierząt ma chyba to do siebie, że niektóre małe zwierzęta, tak zwane babies, przypominają w jakimś stopniu nas, ludzi, walczących między sobą o ustalenie pozycji. Jak to się mówi, kto mocniejszy, ten lepszy. O zajęcie najważniejszej funkcji w stadzie, tak zwanego kapitana rządzącego.
Tym razem, moi drodzy, co roku w Niemczech odbywa się przed Wielkim Postem karnawał. Akurat w 2016 roku miałam okazję osobiście zobaczyć to na własne oczy. W różnych miejscowościach, w każdym landzie pochód karnawałowy odbywa się w różnych terminach. Przeważnie są to weekendy. Natomiast w bardzo dużych miastach niemieckich jak Frankfurt, Kolonia i nie wiem jeszcze jakie tam w ogóle do nich, karnawał trwa nawet dłużej niż weekend. Wówczas w czasie takiego trwania karnawału większość firm będących na trasie przejazdu, tak zwanego tego orszaku, po prostu zamyka firmy na czas trwania, także przez parę dni praktycznie ludzie, pracownicy mają wolne, firmy mają wolne. Jest to nieco też w jakiś sposób uciążliwe dla firm, ale czego to się nie robi, żeby uczcić święto każdego roku, uczestnicząc w tak zwanej właśnie zabawie karnawałowej. W czasie trwania takiego karnawału, po niemiecku Karnevalszug lub Umzug, w poszczególnych miastach i miasteczkach część ulic, dróg jest po prostu zamknięta. I wówczas albo szukacie objazdu, albo po prostu na własne oczy zobaczycie, jak to w praktyce wygląda. Karnawał to czas zabawy i w pochodzie biorą różne grupy i stowarzyszenia. Osoby biorące udział przebierają się za różne bajkowe osoby, na przykład za czarownice, błazny, zwierzęta, klauny itd., itd. Przy okazji tej zabawy jest też możliwość również szydzenia z polityków i wyrażania swoich poglądów, czyli mówiąc po polsku inaczej, kabaret na żywo. Głównym mottem tego karnawału jest m.in. zasada równości i wolności. Dla mnie największą ciekawostką, jaką zobaczyłam, było rozrzucanie cukierków, tłum stojący po obu stronach ulicy z poszczególnych orszaków karnawału. Wówczas największą uciechę miały dzieci, zbierając jak największą ilość cukierków do kieszeni, oraz i dorośli, którzy również nie pogardzili tym. Ja miałam okazję być na karnawale w Osnabryku i w miejscowości Dam. Także myślę, że jeśli ktoś tego nie widział, akurat warto wybrać się w miarę możliwości do najbliższego miasta, gdzie akurat jest organizowany. Wszelkie informacje o odbywaniu się karnawału, w jakie dni, niestety trzeba poszukać na internecie. A oto jedna z najnowocześniejszych metod nauki jazdy konnej. Jeśli ktoś nigdy w życiu nie siedział na koniu, a chciałby się nauczyć jazdy konnej, to chyba najprościejszy i najbezpieczniejszy sposób, aby spróbować. Nie pożałujecie.
Również przy odrobinie szczęścia w niektórych zamkach na dziedzińcach zamków niemieckich organizowane są dni kultury starożytnej, czyli jedzenie, tańce, muzyka z dawnych czasów. Również będąc na takich właśnie otwartych dniach można trochę wypocząć, przy okazji pozwiedzać, posiedzieć, napić się piwa, pogadać, pooglądać i posłuchać. Uczestnicy biorący udział w takich imprezach oczywiście są poubierani w stroje ludowe z czasów, jakie akurat obowiązywały, czyli długie sukmany, buty, nieraz ze szpicami, do tego stare instrumenty. Na takich imprezach właśnie najbardziej widać rozluźnienie. Każdy czuje się bardziej odstresowany, każdy uśmiechnięty. Oczywiście, chociaż jedynie czego mi tu brakowało na tych imprezach, to niestety ludzie siedzący przy kuflach piwa, ale jakoś brakowało par tańczących. U nas w Polsce pewnie by znalazło się kilka osób do potańcówki. Bad Ems, dawniej znane wśród arystokracji rosyjskiej, dzięki goszczącemu tutaj Fiodorowi Dostojewskiemu. Dlatego tutaj powstała cerkiew prawosławna. Dla bogatych i ludzi przy kasie znajduje się tu kasyno, tzw. Spielbank, i przy odrobinie szczęścia można się wzbogacić lub upaść na dno. Do tego hotel Grand Hackers oraz dwie kolejki linowe po obu stronach rzeki, kawiarnie, restauracje i liczne ścieżki piesze i rowerowe omilą wolny Wam czas. Po stronie cerkwi znajduje się stara, zabytkowa, nieczynna od 1979 roku kolejka linowa. Działała przez 92 lata bez wypadku w latach 1887 do 1979, a koszt remontu to około 17 milionów euro. W jej miejsce uruchomiono Kurwaldbahn, kolejkę po drugiej stronie rzeki. Miasteczko jest także kandydatem do UNESCO, Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Gotowi do startu. Eine Test für den Bootfahrer. Jetzt kommt los. Ja, da ist aber noch Platz. Cool, hab ich noch nie gesehen. Ich doch. Ich habe gesehen. Aber bei große Booten. Bad Ems, położone pośród wzgórz 10 km od Koblenz i 100 km od Frankfurtu nad Menem. Możemy się do niego dostać rowerem bądź samochodem drogą B260. Samą rzeką możemy dopłynąć również łodziami, motorówkami, kajakami.
Na tej trasie znajduje się kilka śluz wodnych i dla niektórych początkujących bądź jeszcze niewprawionych żeglarzy jest to całkiem niezły egzamin z przepływu przez taką śluzę. Przepływ taką rzeką z atrakcjami jest o wiele ciekawszy od żeglugi po szerokiej rzece Mosel czy Rhein. Tutaj łodziami wpływa się do takiego jak gdyby korytarza, brama się zamyka, po czym poziom wody wyrównuje się po obu stronach śluzy. Po pewnym czasie oczekiwania z drugiej strony brama się otwiera i można sobie płynąć dalej do swojego celu. I tak oto w ten sposób dopływamy do miejscowości Bad Ems i tutaj można zacumować, wybrać się do pobliskiej restauracji czy kawiarni na jakiś dobry obiad, czy ewentualnie wybrać się na spacer, bądź też na zwiedzanie pobliskiej okolicy danej miejscowości. Także oto w ten sposób można całkiem miło spędzić weekend, bądź też jeden dzień, będąc tutaj przejazdem. A teraz nadeszła kolej na jedno z fajnych miejsc malowniczo położonej pośród wzgórz, jakie przyszło mi zwiedzać, czyli Bad Dürkheim. Uzdrowiskowe i turystyczne miasto w Niemczech w nadrenii Palatynat. Dużą rolę odgrywa tutaj uprawa winorośli oraz produkcja win na dużą skalę. Według statystyki powierzchnia winnic wynosi tutaj około 900 hektarów. Największą atrakcją miasta, co i również i mnie bardzo zainteresowało, gdy po raz pierwszy obok przejeżdżałam ciężarówką, jest największa na świecie beczka wina z 1934 roku o pojemności, wyobraźcie sobie, 1 700 000 litrów wina. Dlaczego taka beczka powstała i dlaczego w ogóle kto był jej pomysłodawcą? Otóż największym marzeniem pewnego winiarza i mistrza bednarskiego o imieniu Fritz Keller było wybudowanie takiej właśnie beki. Obecnie w beczce znajduje się restauracja dla około 150 osób. Akurat kiedy ja miałam możliwość zwiedzenia tej miejscowości, był to czas i nadal jest to czas pandemii, czyli tak zwanego koronawirusa, więc wszystkie restauracje w obecnym czasie były po prostu pozamykane. W miejscowości ten różne możliwości zwiedzania pieszo bądź rowerowo, dla każdego do wyboru, do koloru. Niedaleko znajduje się jedyna największa tężnia w Niemczech, Salinę, mająca długość ponad 300 metrów. A mnie się wydawało, że prawie ona kilometr ma. No to zaczynamy wycieczkę. A teraz coś dla wyjaśnienia znaczenia słowa bad. Bad z niemieckiego na nasz polski to inaczej kurort, uzdrowisko. Dlatego Dürkheim dzięki kilku innym źródłom leczniczym od 1847 roku jest
uzdrowiskiem solankowym, a kilka lat później otrzymało przedrostek Bad i plus miejscowość, nazwa miejscowości Durkheim. Dlatego obecnie w rejonie to miasto nazywa się Bad Dürkheim. też bardzo ładne miejsce tutaj jest. Jakby ktoś gdzieś tutaj był w pobliżu Bad Dürkheim, to warto sobie zwiedzić. Fajne miejsce. Z pobliskiego wzgórza widok z kapliczki Michaela oraz kolejny ciekawy punkt do zwiedzenia to stary rzymski kamieniołom Kriemhildenstuhl w pobliskim lesie, ale na dotarcie do niego potrzeba trochę wysiłku fizycznego. Ja te ścieżki przymierzałam ciągnąc za sobą rower, tylko dlatego, że zapomniałam kłódki i kluczyka ze sobą wziąć. Jest to bardzo ciekawe miasteczko. Duży plus tego to parking miejski bezpłatny. Także w miarę możliwości, jeśli będziecie tamtędy któregoś dnia przejeżdżać i będziecie mieć okazję tam gdzieś spędzenia na pobliskiej zonie pauzy, polecam po prostu zwiedzić to miejsce.
Bad Kreuznach. Niewielkie, malownicze miasteczko położone pomiędzy wzgórzami Sadrenii, Palatynat w zachodnich Niemczech. W swej historii miasteczko w czasie wojny 30-letniej niejednokrotnie niszczone przez wojska szwedzkie, francuskie i hiszpańskie było. W późniejszym okresie należało do Francji, następnie do Prus, a w czasie II wojny światowej znowu było pod okupacją francuską. Obecnie jest to miasteczko uzdrowiskowe z szerokim zasobem atrakcji turystycznych, z wieloma punktami widokowymi, ścieżki piesze i rowerowe. Również coś i dla leniuchów się znajdzie tutaj. W tutejszych lokalach można skosztować różne rodzaje win od miejscowych właścicieli i producentów win z upraw winorośli. W skrócie, dla każdego coś dobrego. Będąc już tu na miejscu, warto zobaczyć starą architekturę budownictwa na zabytkowym rynku Kornmarkt, czy ustawione stare domy na moście Brückenhäuser, gdzie ich konstrukcja odbiega od linii pionu. Nieco dalej park zdrowotny Kurpark, Inhalationspark, Karthalle, Bedaquelle, inaczej tężnie, solankowe oraz Krucenia Termen, 3 baseny oferujące wypoczynek dla tutejszych klientów. Wszystkie te miejsca znajdują się w niedużych odległościach od siebie. Ponadto należy nadmienić, że dla osób uprawiających kajakarstwo również jest możliwość spróbowania swoich sił tutaj pomiędzy różnymi przeszkodami ustawionymi na trasie spływu kajakowego. Z tego co widzicie, również w roku 2020 zwiedzając tą miejscowość przypadł okres na pandemię, czyli tzw. koronawirus. Dlatego większość miejsc parkingów są po prostu puste, niezaludnione, inaczej mówiąc. Miasto i okolice miasteczka również fajne do podziwiania i zwiedzania. Średniowieczny zamek ten, zanim jeszcze do obrotu weszło euro, był uwieczniony na banknocie 500 marek niemieckich. Jeśli ktoś pamięta te czasy, kiedy jeszcze marki były, to na pewno spotkał się z tym nominałem, z obrazem tego zamku. Heidelberg, miasto leżące tuż przy A5 na trasie Karlsruhe-Frankfurt. Dla osób podróżujących ciężarówką i przy okazji lubiących zwiedzanie, tak jak i ja, warto spróbować poszukać wolnego miejsca na pobliskiej strefie przemysłowej. Przechadzając się starymi uliczkami, na rogu z jednej kamienic możecie się bardzo zdziwić. Znajdziecie sklepik z przeróżnymi ozdobami świątecznymi na czas Bożego Narodzenia. Znajdziecie tutaj przeróżne wystroje, dekoracje, począwszy od stołu, a skończywszy na choince. Przy okazji mogę wspomnieć, że część tych ozdób pochodzi również od naszego polskiego producenta bombek z Kętrzyna z województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie miałam okazję być, podziwiać, jak i również wyprodukować swoją osobistą bombkę. A przy okazji również dowiedziałam się o dużej skali produkcji na inne kraje. Natomiast wracając do Heidelberg, z rynku niedaleko jest już do ruin zamku zniszczonego przez wojska francuskie
a później przez dwukrotne uderzenie pioruna. Z góry widok na kościół Świętego Ducha, który najpierw należał do katolików, później do protestantów, a po jeszcze kilkunastu zmianach przyznano protestantom i należy on aż do dzisiaj. Do ruin zamku możecie się dostać pieszo lub, jak to woli, zabytkową kolejką. Z wysokości ruin zamku macie również widok na piękny zabytkowy most, na całą Starówkę oraz na cały teren tego miasteczka. W środku jednych budynków w Heidelbergu znajduje się również ogromna beczka wina, gdzie wzdłuż niej możecie po schodach wejść na samą górę i z okiennic, zakratowanych okiennic, macie również widok na okoliczne miasteczko. W obecnym czasie, kiedy ja zwiedzałam, było to jeszcze dosyć sporo przed czasem koronawirusa, dlatego widzicie, że miejsca takie są dosyć oblegane przez turystów z różnych części świata. Oprócz zwiedzania miasteczka i ruinów zamku, warto wybrać się do pobliskiego zoo, ogrodu zoologicznego. Ponadto znajduje się wiele ścieżek rowerowych, pieszych, zielonych przestrzeni, gdzie można po prostu na końcu poleżeć i poleniuchować. Dla zmęczonych i głodnych turystów bardzo wiele znajduje się punktów gastronomicznych. Kawiarenki i knajpki czekają na spragnionych i głodnych turystów. Także przy okazji, jeśli będziecie mieć możliwość tutaj przebywania, zapraszam Was do odwiedzenia. W tej chwili widok z największej wieży widokowej Main Tower. Posiada 56 pięter i 220 metrów wysokości. Z tego miejsca macie całe miasto jak na dłoni. Przy odrobinie szczęścia, przy zachodzie słońca można całkiem niezłe fotki porobić. Frankfurt to m.in. finansowa stolica Niemiec. Ze swoimi wysokimi wieżami przypomina trochę Dubaj albo i Nowy Jork. W skrócie mówiąc, miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym, a w pobliżu znajduje się największy port lotniczy. Z dworca głównego kolejowego możecie dostać się do centrum miasta. Będąc już w centrum miasta, warto zobaczyć Main-Zeil, centrum handlowe z dość ciekawą konstrukcją, coś przypominające kosmos. Cudo współczesnej architektury. Römerberg, historyczne centrum miasta. Co roku tutaj odbywa się jarmark świąteczny, tzw. Weihnachtsmarkt. Oraz katedra świętego Bartłomieja. Tutaj również możecie wejść na górę i podziwiać krajobraz i miasto z góry. Jeśli traficie na bicie dzwonów, to ostrzegam, że swoim brzmieniem przenikają głęboko do duszy, już nie mówiąc o uszach. Po dłuższym zwiedzaniu miast, zamków, pełnym upiorów, mozolnym marszu po pagórkach nadszedł czas na relaks. Tym razem witam z toru
wyścigowego dogwood. I tak, o co chodzi tu w tym sporcie? Otóż w wyścigach biorą udział konie pełnej krwi angielskiej, tak zwane fullbloody, czystej krwi arabskiej oraz konie szlachetne, w skrócie SP, czyli szlachetna półkrew. Jedynie w Polsce. Oraz kłusaki. W wyścigu bierze udział kilka koni i dosiadających ich jeźdźców, tzw. jokejów. Jeźdźcy muszą być w miarę mali i leccy, dlatego przed każdym wyścigiem są ważeni wraz z siodłem. Jeśli jockey waży mniej od innych, do kieszeni siodła wkłada się dodatkowe ciężarki. Wyścigi są rozgrywane dla koni dwuletnich, trzyletnich, czteroletnich i starszych, w zależności od kraju. Najlepsze konie z największą ilością wygranych startują w najważniejszych i najbardziej płatnych gonitwach. Na przykład w Polsce Wielka Warszawska, Wielka Partynicka, Wielka Wrocławska, Derby, Saka Papier. Koń z największą liczbą wygranych to m.in. prestiż i duma dla właściciela i hodowcy oraz trenera w stajni i jokeja. Takie konie są warte wiele tysięcy czy miliony złotych, czy nawet euro. Wyścigi to także selekcja. Na podstawie tej określa się dalsze przeznaczenie zwierzęcia oraz udoskonala materiał genetyczny. Natomiast jeśli chodzi o zakłady bukmacherskie, to każdy widz przychodzący może postawić na konia i zagrać. Przy odrobinie szczęścia można też i wygrać. Jedynym warunkiem wygrania trzeba wytypować jednego konia, który będzie pierwszy na mecie, bądź wskazać, które konie zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. To na początek. Są jeszcze inne kombinacje zakładów, ale to już dla doświadczonych graczy. Szczerze mówiąc, część Niemców spędza wolny czas, czyli m.in. weekend na hipodromach sportowych, wycieczkach ze znajomymi bądź po prostu w domu. Natomiast my głównie znamy ich jako kraj korków drogowych i ształmacherów, nawet w weekend. To takie moje małe spostrzeżenie. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.